Czy uważasz, że Tibia to narkotyk? Czekam z niecierpliwością, kiedy postawisz swój OTS. Mam nadzieję, że to zrobisz. Bobek pogonił cię z Bony? Halo, halo Tibia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj typowo relacji z frontu nie będzie, ale stwierdziłem, że zbierzemy jakieś najfajniejsze pytania i odpowiemy sobie na nie również w temacie wojny, nie tylko. Wokół też troszkę mojej osoby. Warto zauważyć, że również jest dużo osób nowych, czy tutaj na kanale, czy na streamie, więc warto, żeby co nieco się o mnie dowiedziało. Oczywiście z tej strony wasz niezależny, libijski dziennikarz wojenny. Zapraszam na film. Najwięcej pytań, jakie dostałem, to były o mój rozmiar siurka oraz jak sytuacja ma się na wojnie. No, z tym pierwszym to może poczekajmy do pierwszej randki, a co do drugiego, no to sytuacja na froncie jest tak naprawdę na razie bez zmian, czyli Team Hunt Bobka stara się jakoś za wszelką cenę utrzeć nosa, powiedzmy to, Team Huntowi z Brazylii, bo już ludzie zaczęli mi mówić, że tam Brazylijczyków jest praktycznie zero, a tak naprawdę bardzo dużo Polaków biega, Zaga gdzieś tam z Wielkiej Brytanii i tak dalej. No ale wiadomo, no jest to wojna polsko-brazylijska, więc nazwijmy to dla uproszczenia sprawy. Tak naprawdę Team Hunt brazylijski stara się jak najbardziej tego expa obniżyć. Team Hunt Bobka stara się jak najbardziej upodlić swoich wrogów. Dzisiaj chyba nie było jakichś spektakularnych sytuacji, o których mógłbym powiedzieć, więc chyba na tym możemy na ten moment zakończyć. Może zacznijmy sobie od lightowego pytania. Strojny A, powiesz jak może wpływa to wszystko na takiego gracza jak ja, takiego wawolka z Bony, market, ilość ludzi, ceny, jakoś to wpływa na szarego Wawolskiego, czy rybka? No to teraz tak, jeżeli chodzi o ilość ludzi, szczerze ci powiem, że wydaje mi się, że jeżeli są takie niepewne czasy, jeżeli chodzi o serwer, no to ludzi na pewno nie będzie przypływać z transferami, no bo nikt chyba nie chce się pchać między młot a kowadło, nie? Wiadomo o co chodzi. Więc tutaj na jakiś mega skok liczby graczy w górę bym nie liczył. Także jeżeli chodzi o wolne respy, myślę, że możesz być spokojny. Co do marketu, na pewno szaraki mogą na tym w pewien sposób zarobić. Ze względu na to, że takie itemki jak Mightringi, takie itemki jak Glacier amulety, przynajmniej na ten moment, oraz różnego rodzaju potrawki na pewno będą skupywane za o wiele większą cenę niż zwykle. Więc jeżeli macie takie zapasy w depo i kupiliście je po taniości na przykład, to myślę, że jest to idealny moment na to, żeby właśnie to sprzedać. Ostatnio widziałem na którymś streamie, że Glacier amulety były warte około 6K za sztukę, gdzie chyba na normalnym serwerze jest to, no nie wiem, 1,5K do 2K max, czyli kilkaset procent w górę. Witam szefa. Dzień dobry. Jak gracze mogą podporządkowywać się komuś na serwerze bez zabijania? Nurtuje mnie to pytanie od kilku tygodni. O tyle, o ile serwery PvP, no to ma sens, to na przykład na Bonie to psychiczna pańszczyzna. Tutaj niestety sytuacja jest bardzo prosta i chodzi tutaj o przewagę liczebną w graczach, jak i w poziomach. Jak wiemy, Tibia funkcjonuje w ten sposób, że jeżeli masz wyższy level, no to masz przewagę nad tymi ludźmi, którzy mają mniejszy level. Zazwyczaj Dominando jest tak skonstruowane, że gracze, którzy mają najwyższe levele na serwerze, są w tej gildii, tworzą ją, budują pewien kolektyw. I teraz sytuacja hipotetycznie wygląda tak. Załóżmy, że jesteś zwykłym szarym graczem na 300 poziomie i jest gildia Dominando, która ma kilkadziesiąt osób, załóżmy od 600 do nawet 1700 level. No i teraz zachodzi bardzo prosta sytuacja. Jeżeli ty jesteś jeden na niskim levelu, ich jest kilkadziesiąt, no to jeżeli według ich mniemania im podpadniesz, to zaczną ci przeszkadzać, tak? No i teraz załóżmy, że w taką wymianę wchodzisz ty. Chcesz ich ugrać na nosie. To teraz zobacz, że jeżeli poświęcisz 12 godzin swojej gry, to Gildia Dominando poświęci 12 osób po 1 godzinie. Czyli żadna z tych osób, chodząc sobie za tobą godzinę, nic nie zrobi, bo to jest dla nich tylko 1 godzina, a dla ciebie to jest 12 godzin i na pewno bardziej to odczuwasz niż oni. Na dłuższą metę, no jesteś zdyskwalifikowany, umówmy się. Dlatego ludzie, no najczęściej się podporządkowują, żeby mieć ten spokój. Drugą sprawą jest to, że no też nie zrzeszysz tych wszystkich szaraków w jedno, żeby oni się w jakiś sposób przeciwstawili gildii Dominando, z tego względu, że najczęściej są to osoby
niezorganizowane, chcą sobie pograć 2-3 godziny dziennie, nie mają czasu na takie w ogóle numery, chcą zbić sobie staminę i stary pójść sobie do jakiejś rodzinki i pomacać za dzydzy, wiadomo o co chodzi. A najczęściej Gildia Dominando bazuje w ten sposób, że mają jakiś swój czat głosowy, czy to na Discordzie, czy tam tekstowy. Na Discordzie, na Whatsappie, na Messengerze, stary, dostajesz wiadomość, 4., 5., 6., budzisz się, żeby za kimś latać. No, na pewno bardziej się poświęcają tej grze i więcej czasu poświęcają tej grze, więc jeżeli dodamy ten czas, zaangażowanie plus przewaga liczebna, no to nie pogadasz, nie? A oczywiście chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego ci ludzie mają takie zaangażowanie, tyle czasu oraz takie poziomy. Najczęściej wynika to z tego, że po prostu są w stanie wygenerować duże siano w tej gierce, przez co mogą dużo czasu na to poświęcić i jeszcze więcej zaangażowania. Weźmy sobie pod uwagę, że Dominando potrafi ściągać z każdego transferu. Zależy od poziomu postaci, ale jest to od kilkuset do kilku tysięcy Tibia coinów za jedną postać. Niech tych transferów postaci będzie, stary, kilkanaście w miesiącu. Choć wydaje mi się, że potrafi być więcej mimo wszystko. To robią się już naprawdę duże cyfry, jeżeli chodzi o Tibia coiny, a wtedy liderzy takiej gildii mogą sobie spokojnie jeszcze, stary, zobacz jak to wygląda. Stary, wysyłasz takie pieniądze, stary, teceki do Dominando, a potem ktoś z tej gildii albo liderów pisze: sprzedam teceki za, załóżmy, jakąś tam kwotę. To nie dość, że wysyłasz im teceki, to jeszcze potem od nich kupujesz te teceki. Rozumiesz? I żeby była jasność, oczywiście każdy serwer ma swoje zasady. Na jednym możesz przetransferować postać na 400 levelu za friko, na drugim możesz do 600 za friko, potem już powyżej płacisz jakiś payment. No, to wszystko się różni, ale mniej więcej cały fundament wygląda bardzo podobnie. Czy uważasz, że Tibia to narkotyk? Jak mam być z tobą szczery, stary, to oczywiście, że tak. Na pewno trzeba sobie powiedzieć jedno: człowiek jest w stanie się uzależnić od wszystkiego. Czy to jest, stary, telefon, czy to jest komputer, czy to jest gra komputerowa, czy to są, stare, kobiety. No wszystko, kasyno, nie kasyno, wiadomo o co chodzi. Tibia na pewno też należy do tego. Myślę, że już może nie teraz, ale jak byliśmy dzieciakami, to na pewno spotykaliśmy albo sami byliśmy takimi uzależnieńcami, no. A jeżeli wchodzi uzależnienie w grę, no to, stary, inaczej tego nie nazwiesz jak narkotyk. No bo koniec końców to wszystko bazuje na tym samym schemacie, nie? Jakaś dopamina, chęć, stary, jeszcze kilku gdzieś tam ruchów więcej zrobić, ciągle mało. Jak nie możesz sobie dostarczyć tej gierki, to cię aż trzęsawka bierze. Być może już teraz się troszkę zdystansowaliśmy się od tego, ale wydaje mi się, że każdy Tibijczyk miał jak taki epizod w swoim życiu, że no, czuł, że to jest narkotyk, nie? Oho, wlatuje śliwka na torcie. Czy Bobek pogonił mnie z Bony? No, muszę was zawieść, no bo nie do końca. Ze względu na to, że u mnie na streamie, na czacie przesiadywało kilka ludzi, którzy są w jego gildii. Znaliśmy się od dłuższego czasu i relacje były jak najbardziej okej. Ale pewnego dnia wyszła niezbyt w porządku jakaś sytuacja, gdzie nie omieszkałem odpowiedzieć w równie odpowiedni sposób. No i niestety tej osobie się to nie spodobało. Oczywiście jak ktoś by chciał całą genezę sobie tego przeczytać, zapraszam do mnie na Discorda, gdzieś tam link będzie w opisie. Ogłoszenia z listopada tamtego roku, tam jest wszystko opisane. No i generalnie ten człowiek stwierdził, że uraziłem jego autorytet Dominando, że działam na niekorzyść tej gildii, no i muszę go oficjalnie przeprosić, nagrać to wideo, wysłać do samej góry i jeżeli to będzie wtedy zaakceptowane, no to spokój, a jak nie, no to nie. Będzie ogon. No, ja stwierdziłem, że to, co się dzieje na moim streamie, to się dzieje na moim streamie. Nie dam sobie na łeb nigdy wejść. Nieważne, czy to jest Gildia Dominando, czy to jest, stary, widz, który jest tutaj sekundę, czy osoba, która jest top donatorem. To jest moja piaskownica, a jeżeli ktoś tutaj narusza bezpodstawnie moje dobre imię, no to dla takiej osoby nie ma tutaj miejsca, nie? No i tam latał za mną, polataliśmy sobie, nie wiem ile to trwało, z tydzień, może trochę więcej niż tydzień. No i tam pogadaliśmy sobie, nie byłem na oficjalnej blackliście, ale dostałem wiadomość, że jeżeli nie zrobię jakiegoś kroku, to w przeciągu 2 tygodni ląduję na blacklistę i będzie wtedy już za mną cała gildia ganiać.
nie tylko ten jeden człowiek. Więc na chłopski rozum pomyślałem, tydzień biegania, no spoko, 2 tygodnie jeszcze ci mogę, ale wydaje mi się, że po miesiącu takiego streama content będzie ciągle taki sam, nic nie będzie stary się rozwijać, będę ciągle stać w miejscu, a z tyłu głowy mieć jeszcze to, że mam jakiś tam ogon. Więc chcąc odciąć się od całego tego towarzystwa, stwierdziłem, że zmienię świat, przy okazji banując na streamie osoby, które pozwalały sobie po prostu na za dużo, żeby w przyszłości nie było kolejnej takiej sytuacji, a często gęsto, jak to w internecie, osoby poboczne sobie dopisywały jakieś niestworzone teorie, w ogóle jeszcze Bobka w to wciągały, chociaż mimo wszystko on wiedział o wszystkim, ale dał wolną rękę tej osobie, która mnie ganiała, nie? To było na zasadzie, chcesz se ganiać, to se go ganiaj, nie chcesz, to se go nie ganiaj, ja się w to nie wtrącam, nie? Ręce zostały umyte, mnie w to nie wciągajcie. Na koniec tego wszystkiego napisał mi ten człowiek, że mordo, ja do ciebie nic osobiście nie mam, ale wiesz co, no, dominando, nie? No i tyle. To, co teraz powiedziałem, to tak naprawdę nie różni się od tego, co zawsze mówiłem na streamach. To, co mówiłem od samego początku, tak naprawdę, no ludzie, którzy przysiadują u mnie na streamie, dokładnie znają sytuację, ale z drugiej strony jest duża wiara osób, która o tym nie wie. Gdzieś tam półsłówka jakieś się dowiedziały, właśnie jeszcze jakąś tam poboczną sobie narrację ktoś tam dokoptuje. I wiesz, i wychodzą jakieś takie, kurwa, śliskie teorie. Więc wolę, żeby to tutaj było wszystko w jednym filmie, żeby każdy mógł sobie do tego wrócić i zobaczyć. No i żeby miał wyjaśnione. Witam serdecznie szanownego pana rodu Brashelmetów. Pytanie za 100 punktów. Czy jest szansa, że wtrącisz się w wojnę, jeśli któraś ze stron o to cię poprosi? Lub kupi ci hara? Pozdrawiam. No i patrząc z perspektywy wcześniejszej odpowiedzi na pytanie, no każdy logicznie mógłby pomyśleć, ty mordo, to jest idealny moment, żebyś tam wjebał, poksuł, stary popsuł, tyle ile możesz, masz w końcu szansę się jakoś zemścić. Ale stary, pytanie brzmi następująco, po co? Ja osobiście czuję się ponad tym wszystkim, ja sobie na ten cały konflikt patrzę jak na mecz finałowy Ligi Mistrzów, kupuję popcorn, wpierdalam go sobie, świetnie się przy tym bawię, patrząc jak Azji dostaje bana, czy tam Brazol się wypierdala na plecy. Jest to dla mnie entertainment, nie? Plus, wydaje mi się szczerze, że o wiele więcej jestem w stanie w cudzysłowie ugrać, będąc absolutnie bezstronnym, swoją drogą pokazać pewną klasę i w żaden nacechowany sposób emocjonalnie wypowiadać się na ten temat. Także odpowiedź brzmi, nie ma takiej szansy. Czekam z niecierpliwością, kiedy postawisz swój OTS, bo mam nadzieję, że to zrobisz. Wiesz co ci powiem? Tutaj mam trochę problem z tym całym case'em ze względu na to, że dużo ludzi, którzy streamowało, już to robiło. Jest to trochę na pewien sposób oklepane. Ja zawsze wychodzę z założenia, że lepiej wyznaczać pewne trendy niż powtarzać je. I jeżeli bym miał już coś stawiać, to myślałem nad czymś takim, żeby połączyć stary troszkę obecne trendy z TBI-ką. Czyli postawić serwer, ale na przykład na zasadzie Battle Royala, gdzie masz załóżmy 100 graczy, masz jakieś skrzynki, gdzie szukasz jakiś ekwipunek i osoba, która przeżyje, czyli będzie tą ostatnią na mapie, wygrywa jakąś nagrodę, coś na zasadzie jakiegoś turnieju, nie wiem. Coś takiego mi się marzy. Nie wiem, czy to jest fizycznie do zrobienia, bo oczywiście niektórzy gracze mogliby sobie pomagać mitringami, jakieś auto-SS-y, wiecie, jakieś leczenie, ktoś mógłby się umówić, dobra stary, to niby jest każdy na każdego, ale idziemy tam w dwójkę i w finale, jak będzie nas dwóch, jeden z nas umiera i się dzielimy hajsem, wiecie o co chodzi, mogą wyjść różne kwiatki, więc no takich rzeczy ciężko to jakoś obejść, ale jeżeli wpadnę na ten idealny pomysł, to na pewno coś zrealizuję. Myślę, że jako odskocznia od odców mogłoby to stary naprawdę fajnie wypalić, na przykład dla pierwszej osoby, no nie wiem, 5 KTC, 10 KTC jako nagroda. Myślę, że to byłby w teorii spoko temat. No i dobra, myślę, że na kilka pytań odpowiedziałem. Jeżeli byście mieli jeszcze jakieś, piszcie w komentarzach. Oczywiście możemy sobie kolejny taki film nagrać, nie ma problemu. Zawsze to jakoś fajniej się zintegrować, w końcu żebyście też wiedzieli, z kim siedzicie. Oczywiście dalej czekam na jakieś nowe wieści z frontu, chciałbym już coś wam zarzucić na kanał. Tam jeszcze były pytania o historię Tibi i tak dalej, troszkę inny content. Wydaje mi się, że jak sytuacja się trochę ustabilizuje, troszkę się uspokoi, to na spokojnie sobie wrócimy z innym contentem. Pamiętajcie, że
ja swoją działalność w internecie traktuję jako maraton. To nie jest sprint, stary. To nie jest tak, że ja na przykład wystrzelam się teraz z tych filmów o wojnie i załóżmy, wiesz, zamknę kanał, nie? Na wszystko przyjdzie swój czas, na pewno. Ja na razie się cieszę, że jeżeli chodzi o regularność filmów, tego się trzymam i to było dla mnie najważniejsze na ten rok, chociaż wcale nie było tak z górki. I z drugiej strony bardzo fajnie, że się upominacie o to, bo to znaczy, że jest w pewien sposób popyt. Ja oczywiście ze swojej strony zapraszam na streamy na Twitcha pod nickname'em Strojny. W czwartki mnie nie ma, ale w 6 dni w tygodniu od godziny 10 jestem do waszej dyspozycji. Bardzo mi miło będzie z tobą zbić wirtualną piąteczkę, także zapraszam. Nawet jutro. Mam nadzieję, że cię zobaczy, byczku. Z tej strony już nie Mariusz Max Tibionko, tylko Strojny, ale wciąż w piwnicy Karlin. Sympatyczne. Kurwa. Pa!